Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszeczkę o cerze naczyniowej, czyli jest to taki kolejny temat z serii o typach cer. Myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy, ponieważ cera naczyniowa jest dosyć ciężka w pielęgnacji. Wiele osób nie wie, że tak naprawdę może znacznie zmniejszyć ten rumień, który występuje na co dzień, właśnie poprzez świadomą, prawidłową pielęgnację skóry. Dlatego chciałam dzisiaj Wam troszkę rad udzielić i podpowiedzi, czego szukać przede wszystkim w kosmetykach i jak ta pielęgnacja powinna wyglądać. Ogólnie cera naczyniowa często kojarzy się z kobietami, ale oczywiście nie jest to regułą, także zapraszam każdego z Was, który jakby zmaga się z tym problemem albo ma podejrzenia, że ma cerę naczyniową, ponieważ za chwilkę Wam opiszę, na czym ona polega i jak ona w ogóle wygląda. Także zaczynamy. Cera naczyniowa wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń, co oznacza, że wiele czynników zapalnych tak naprawdę dostaje się do skóry. Ponadto mamy taką upośledzoną, znacznie osłabioną mikrocyrkulację twarzy, co oznacza, że właśnie te naczynia jak się rozszerzają, to później nie kurczą się w odpowiedni sposób, nie kurczą się w odpowiednim czasie. Po prostu ten proces zajmuje dużo dłuższy czas niż przy takiej normalnej skórze bez problemu naczyniowego. I oczywiście z czasem dochodzi do takiego przewlekłego rumienia, z czasem dochodzi do takich telangiectazji, czyli takich trwale rozszerzonych już naczyń włosowatych. No i wtedy rzeczywiście już zaczyna się problem, ponieważ już nie można się tego w tak łatwy sposób pozbyć. Około 30-40 roku życia takie telangiectazje z reguły się pojawiają, dlatego warto byłoby nauczyć się tej skóry pielęgnować. Oczywiście nie mówię, że pielęgnacja wyeliminuje cały problem, ale naprawdę osoby, które świadomie tą skórę pielęgnują, widzą ogromną różnicę, że ten rumień znika szybciej, nie jest też już aż tak intensywny, jak to było na początku. Cera naczyniowa też wiąże się z tym, że te naczynka są kruche i one nam po prostu pękają, nie wytrzymują ciśnienia krwi i ogólnie tak w uproszczeniu mówiąc, to jest po prostu skóra bardzo cienka i skóra, która ma płytko ulokowane te naczynia krwionośne, dlatego one prześwitują przez nasz naskórek. Taka skóra może być też dodatkowo sucha, może być ewentualnie mieszana i możemy mieć sytuację, że na przykład na policzkach mamy te rozszerzone naczynia, mamy skórę naczyniową, reaguje takim nadmiernym rumieniem, a na przykład strefa T jest bardziej łojotokowa. Też się tak może zdarzyć. Natomiast najczęściej jest to skóra dosyć właśnie cienka, może być sucha i jest to skóra bardzo często wrażliwa. Dlatego też osoby z cerą naczyniową bardzo często mają właśnie ten problem, nawet przy myciu twarzy, że bardzo tak reaktywnie, mocno reagują na wodę, zwłaszcza jeśli jest to woda na przykład twarda. Ponadto jeśli użyją jakiegoś nieodpowiedniego kosmetyku, czy jakiejś drażniącej substancji, to reagują bardzo mocno i ten rumień się pojawia, no i nie znika tak szybko, jak to w przypadku innych typów skór. Jest to też ten typ cery, kiedy reaguje bardzo na takie emocjonalne stany. Nie tylko na stres, nie tylko na jakieś zawstydzenie, jak to często może się nam kojarzyć z czerwonymi policzkami, ale również na radość, na jakąś nadmierną ekscytację, wszelkie takie silne, jakieś może nietypowe emocje, te, które są na co dzień, to rzeczywiście bardzo często ten rumień się nagle pojawia i jest on dosyć intensywny. Ale ponadto skóra naczyniowa również bardzo źle reaguje na słońce. Także zdecydowanie tutaj ochrona przeciwsłoneczna powinna być numer 1 i to całoroczna. Ponadto też jakieś ostre potrawy, ostre przyprawy, jakieś gorące również dania, czy nawet chlorowana woda może tą skórę bardziej podrażniać. Nie zaleca raczej się też jakiegoś mocnego takiego makijażu wodoodpornego, który wymaga jakiegoś mocniejszego zmycia, ponieważ też mocne pocieranie, szorowanie twarzy to jest w ogóle niewskazane w tym typie cery i zdecydowanie powinniśmy tego unikać. Oczywiście wszelkiego rodzaju peelingi, jakieś takie ziarniste, jakieś zabiegi pod ciśnieniem, to wszystko tą skórę może podrażniać, więc to również odpada. Ale również jakaś klimatyzacja, jakieś zmiany pogodowe, mróz również negatywnie wpływają na ten typ cery. No i też jakiś wysiłek fizyczny, jakiś intensywniejszy, też od razu te osoby widzą, że policzki, najczęściej policzki, ale oczywiście to może być cała twarz, jest dużo bardziej zaczerwieniona niż z reguły jest.
Ponadto na takie jeszcze większe zaczerwienie, na ten rumień wpływają wszelkiego rodzaju używki, alkohol, papierosy, ale nawet kawa i herbata, jakieś mocniejsze, również są niewskazane. Także jest trochę tych czynników, które ten stan zaostrzają. Ponadto też warto pamiętać, że w ogóle cera naczyniowa predysponuje do trądziku różowatego. Nie jest to regułą, to nie jest tak, że każdy z cerą naczyniową trądzik różowaty będzie miał. Natomiast rzeczywiście bardzo często trądzik różowaty powstaje właśnie na podłożu cery naczyniowej. Ale ja o trądziku różowatym powiem w innym filmie, na pewno taki powstanie z czasem z serii tej trądzikowej, ponieważ to jest temat trochę do szerszego omówienia. Skupimy się dzisiaj tylko na cerze naczyniowej. No i w ogóle podstawowe pytanie, dlaczego tą cerę naczyniową w ogóle mam? Przede wszystkim jest to sprawa genetyki, czyli jak większość z tych wszystkich typów cer, to jest tak naprawdę nasza genetyka, ale warto też wspomnieć o tym, że bardzo często właśnie pierwszy i drugi fototyp taką cerę może mieć, co nie jest oczywiście tak, że trzeci, czwarty jej mieć nie może, ale najczęściej są to rzeczywiście osoby o jasnej karnacji, które właśnie mają taką delikatną tą skórę i są wrażliwe na słońce. I warto też pamiętać, że bardzo często cera naczyniowa występuje w takich zaburzeniach jak na przykład zaburzenia hormonalne, jak nadciśnienie tętnicze, czy nawet jakieś zaburzenia żołądkowo-jelitowe, na przykład zakażenie bakterią Helicobacter pylori, czy jakieś na przykład niedokwaśność. Także jest troszeczkę tych zaburzeń, które dodatkowo właśnie mogą powodować cerę naczyniową, więc warto też się przyjrzeć, czy nie mamy problemu jakiegoś również innego. A dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim są uwalniane różnego rodzaju czynniki, jak histamina, jak bradykinina, jak substancja P, które rozszerzają po prostu te naczynia krwionośne i do tego prowadzą i to powodują. Także warto też dodatkowo o tym pamiętać, jednak głównie jest to sprawa genetyczna i należałoby się nauczyć po prostu o tą skórę dbać. Lista rzeczy, których powinniśmy unikać przy cerze naczyniowej jest całkiem długa. Powiedziałam wcześniej troszeczkę o tym, ale jeszcze raz powtórzę. Na pewno wszelkiego rodzaju ostre, gorące potrawy, intensywny wysiłek fizyczny, czy nawet antykoncepcja hormonalna również może powodować większe zmiany naczyniowe i być niewskazana w tego typu cerze. Dodatkowo też wszelkiego rodzaju używki, jakaś mocna kawa, herbata, papierosy, alkohol. Dodatkowo też korzystanie z sauny nie jest wskazane, solarium, opalanie się, w ogóle filtry są tu koniecznie cały rok, jak wspominałam. Natomiast też ważne jest to, że przy tego typu cerze, czy w ogóle przy cerach wrażliwych, bardziej są zalecane filtry fizyczne aniżeli chemiczne, więc na to można zwrócić też uwagę. Nie zaleca się jakiegoś właśnie ciężkiego, wodoodpornego makijażu, nie pocieramy, nie szorujemy tej twarzy, ona jest bardzo delikatna i tego nie lubi, dlatego wszelki demakijaż z użyciem wacików nie jest dla Was, więc zdecydowanie możemy sobie to zamienić na przykład dwuetapowe oczyszczenie skóry twarzy. Użyjmy jakiegoś preparatu, który po prostu rozpuści makijaż, czy zanieczyszczenie środowiskowe, ale po prostu masujmy tą twarz tym preparatem i rzeczywiście dobrany preparat sobie z tym poradzi. Nie potrzebujemy dodatkowego szorowania, dlatego te wszystkie szczoteczki do oczyszczania twarzy również nie są konieczne. Oczywiście, jeżeli mamy dobrą szczoteczkę soniczną i używamy jej raz na jakiś czas, to też nie powinno zaszkodzić, ale do codziennego takiego na przykład mycia twarzy przy tego typu cerze bym tego po prostu nie zalecała. No i dodatkowo pamiętajmy też o tym, że jakaś chlorowana woda również może zaostrzać ten stan, czy twarda woda, więc warto na to zwrócić uwagę. Również niektóre leki, na przykład na nadciśnienie czy kortykosteroidy również mogą bardziej wpływać na zmiany naczyniowe. Ponadto wiatr, mróz, klimatyzacja też nie sprzyja. Również jakieś takie mocne substancje drażniące typu kwasy owocowe nie są wskazane do pielęgnacji cery naczyniowej. Tutaj używamy innych kwasów, o czym ja za chwileczkę powiem. No i również warto unikać jakichś gorących kąpieli, czy na przykład używania suszarki z takim mocnym nawiewem, powiewem na twarz. Więc to są takie rady ogólne i oczywiście nie u każdego one będą się sprawdzały w 100%. U niektórych, nie zauważycie aż takiej reakcji na przykład na jakieś ostre potrawy, a u niektórych ta reakcja będzie bardzo, bardzo mocna, więc skóra oczywiście nie jest równa, więc to są takie ogólne rady, ale warto zaobserwować, czy przypadkiem ten stan cery właśnie się nie pogarsza poprzez te rzeczy.
Jeżeli chodzi o pielęgnację skóry naczyniowej, no to tutaj powinniśmy zdecydowanie skupić się na takich substancjach przeciwzapalnych i łagodzących. One będą właśnie łagodziły te zmiany skórne, ten rumień, ale również na takich substancjach uszczelniających i wzmacniających naczynia krwionośne, aby one po prostu nam dłużej służyły, były mocne, nie były tak kruche. Ponadto też skupiajmy się na odbudowie bariery hydrolipidowej, ponieważ ona oczywiście broni nas przed wszelkimi jakimiś również tymi zewnętrznymi czynnikami, a dodatkowo też dba o nasze nawilżenie, nawodnienie skóry. Więc to też jest bardzo ważne, żeby o tym nie zapominać. No i ochrona przeciwsłoneczna to również powinien być taki filar pielęgnacji cery naczyniowej. I teraz bardzo ważny punkt. Jakie składniki powinniście znaleźć w swoich kosmetykach dla cery naczyniowej? Czego szukać? Przede wszystkim taka królowa w ogóle cery naczyniowej, jeżeli chodzi o składniki aktywne, to jest witamina C. To jest podstawa i zdecydowanie powinniście witaminę C używać w swoich kosmetykach. Ja więcej o witaminie C, o wszelkich pochodnych, jakie są najskuteczniejsze, jak używać, jakie stężenie i tak dalej. Mówiłam w moim filmie o witaminie C, więc gdzieś tu u góry będzie odnośnik, zajrzyjcie koniecznie, bo tam są wszelkie niezbędne informacje plus polecenie konkretnych kosmetyków właśnie z witaminą C. Więc to jest taka królowa, to powinniście zdecydowanie używać. Bardzo dobrze działa jako połączenie z filtrem przeciwsłonecznym, czyli w pielęgnacji porannej i wzmacnia ochronę wtedy przeciwsłoneczną, więc warto takie serum zainwestować plus filtr i rzeczywiście już macie tutaj większość roboty załatwionej. Ale oczywiście są też inne składniki, na które warto zwrócić uwagę. Witamina E również bardzo dobrze wpływa na naczynia. Witamina K, witamina PP, która dodatkowo działa tak przeciwzapalnie czy łagodząco. Ponadto też możecie użyć troszeczkę takiego mocniejszego składnika aktywnego z grupy retinoidów, czyli retinal. On jest nieco bardziej łagodny, mniej drażniący może w ten sposób od retinolu, ale oczywiście też trzeba wiedzieć, jak go używać, więc zajrzyjcie do mojego filmu o retinoidach, jak używać ich w kosmetykach. Też gdzieś tu u góry będzie odnośnik. Więc ta substancja jak najbardziej jest dla Was, ale trzeba oczywiście podejść do tego z ostrożnością, no i stopniowo sobie włączać odpowiednie stężenia i odpowiednią ilość, odpowiednią częstotliwość. Następnie oczywiście wszelkie wyciągi z takich substancji jak na przykład kasztanowca, miłożąg japoński, odżar wirginijski, lukrecja, krwawnik, nagietek, rumianek, czy na przykład arnika, bardzo popularny składnik w kosmetykach właśnie do cery naczyniowej. Ona działa też troszeczkę tak przeciwobrzękowo. Dodatkowo bioflawonoidy, czyli no, nasza słynna rutyna, ona najbardziej się z tym kojarzy. I rutyna właśnie działa przeciwobrzękowo, działa też przeciwzapalnie, działa właśnie wzmacniająco na naczynia krwionośne. Ponadto wyciąg z ruszczyka, kocanka, algi przecież też działają i nawilżająco, i łagodząco, więc jak najbardziej tu są wskazane. Jeżeli chodzi o glinki, to glinka czerwona jest przeznaczona do cery naczyniowej, ale też warto wiedzieć, jak ją używać. Nie powinniśmy dopuścić, jeżeli nakładamy ją jako maskę, do takiego nadmiernego jakby przesuszenia, tylko musimy ją cały czas w trakcie trzymania zwilżać. Więc jak najbardziej odpowiednio stosowana powinna też nas wspomagać w tej pielęgnacji. Film o glinkach też był, więc zajrzyjcie tam koniecznie. No i dodatkowo jeszcze wszelkiego rodzaju oleje roślinne. Na przykład do cery naczyniowej nada się olej z czarnej porzeczki, olej z ogórecznika, z wiesiołka, z kocanki. Wiele jest tych olejów tak naprawdę i powinniśmy o nie dbać, żeby tą barierę hydrolipidową i to natłuszczenie naszej skóry też wspomagać, więc jest to bardzo ważne. No i dodatkowo kwasy, ale kwasy szczególne, a mianowicie kwas laktobienowy, gluconolaktion, czyli to są takie pochodne kwasów AHA, ale też kwas azelejnowy czy azeloglicyna. To są takie substancje, które również będą dobrze sprawowały się w cerze naczyniowej. Jeżeli chodzi o kwasy laktobienowe, gluconolaktion, one najczęściej są związane z cerą naczyniową, są bardzo delikatne, nawilżające i nie są tak podrażniające jak te pozostałe kwasy, na przykład owocowe, więc nawet w takiej codziennej pielęgnacji, jako dodatek do na przykład jakiegoś toniku czy jakiegoś serum, to jak najbardziej się sprawdzą.
Nie wspomniałam jeszcze o róży damasceńskiej. To jest bardzo popularny taki składnik też w kosmetykach właśnie do cery naczyniowej. I w ogóle olejek różany działa też tak właśnie przeciwobrzękowo, zmniejsza te zaczerwienienia, więc jest to też bardzo popularny i bardzo dobry składnik właśnie dla Was. Jak powinna wyglądać natomiast taka przykładowa pielęgnacja codzienna? Jeżeli chodzi o poranek, możemy zastosować sobie na wstępie hydrolat. Jeżeli nie mamy cery mieszanej, nie mamy cery, która się przetłuszcza, a z reguły tak właśnie nie jest, nie ma potrzeby mycia buzi jakimś specjalnym preparatem. Natomiast możemy sobie już zacząć pielęgnację od hydrolatu. Jest to taki preparat bardzo delikatny, który często jest taki delikatniejszy od toniku, ale oczywiście jeżeli wolimy tonik, to możemy zastosować tonik i on dodatkowo ma za zadanie nas pielęgnować. Już jako ten pierwszy etap ma za zadanie właśnie te pielęgnacyjne, więc nie tylko dla samego psikania, ale po prostu, żeby już zmniejszyć te zaczerwienienie od rana. A hydrolatów do cery naczyniowej mamy naprawdę dużo, to są takie naturalne składy, naturalne substancje, więc warto w taki hydrolat zainwestować, tym bardziej, że hydrolaty w ogóle są dosyć tanie. Mają bardzo prosty skład. Jakie to mogą być hydrolaty? A to może być na przykład oczarowy, z kocanki, to może być z róży damasceńskiej właśnie, to może być z zielonej herbaty, to może być na przykład z kwiatów pomarańczy neroli, także z lipy. Naprawdę jest tego bardzo dużo, ja gdzieś tutaj Wam wypiszę przykładowe. Więc takim hydrolatem możemy zacząć sobie naszą poranną pielęgnację, spsikać po prostu tą naszą twarz, a następnie przejdźmy sobie najlepiej do serum z witaminą C i do kremu z filtrem, czyli takie połączenie, mocne takie power couple, że tak powiem, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną. Dla Waszej cery jak najbardziej się to przyda, więc myślę, że to byłoby najlepsze połączenie. Natomiast jeżeli nie chcecie rano zastosować serum, no to wtedy przydałby się jakiś lekki krem dzienny, też najlepiej czy z witaminą C, czy z jakimś wyciągiem, czy to z ruszczyka, czy z kasztanowca, czy arnika, czy tego typu składy, o których mówiłam nieco wcześniej, a następnie krem z filtrem. To obowiązkowo. Jeżeli chodzi natomiast o kremy z filtrem, ja Wam podam jakieś takie przykłady. Nie ma tak łatwo znaleźć do tego typu cery krem, który dodatkowo będzie pielęgnował, dlatego ja mówię najlepsze połączenie to serum plus krem z filtrem, ale oczywiście jeżeli znajdziecie krem z filtrem, który Was odpowiednio pielęgnuje, to też mogłoby wystarczyć. Natomiast ponieważ cera naczyniowa jest z reguły dosyć jest wymagająca i wymaga troszeczkę więcej kroków, żeby po prostu ona się uspokoiła, nie była tak zaczerwieniona, no to tutaj jednak zalecałabym włączenie tego serum rano, a jeżeli nie, to jakiś lekki krem i dopiero później krem z filtrem. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o te mycie twarzy rano, jeżeli macie cerę mieszaną i macie taką potrzebę, no to wtedy ewentualnie na przykład glinka biała, która jest bardzo delikatna i ona może nadać się właśnie do codziennego nawet mycia twarzy rano, albo ewentualna jakaś pianka delikatna, która Was nie podrażni. No dobrze, a jak powinna wyglądać wobec tego pielęgnacja wieczorna? No tutaj słuchajcie, będę zalecała te dwuetapowe oczyszczanie skóry twarzy. Jeżeli nosimy makijaż, obowiązkowo, nawet jeżeli mamy jakiś ciężki krem z filtrem, również by się to przydało. Natomiast tu musicie sami zobaczyć. Jeżeli natomiast nosicie makijaż, zdecydowanie 2 etapy takiego oczyszczania twarzy by się przydały. I pierwszy preparat powinien być właśnie, o którym ja już mówiłam wielokrotnie, to na pewno jakiś preparat olejowy, jakiś żel, olejek, który właśnie ten makijaż nam rozpuści, albo ewentualnie jakiś żel micelarny, który jesteśmy w stanie po prostu rozmasować palcami i nie używać do tego wacika. Natomiast kolejnym, albo jakieś mleczko też ewentualnie do tego typu cery. Natomiast jeżeli chodzi o drugi etap oczyszczania skóry, to najlepiej użyjcie sobie jakiejś delikatnej, lekkiej pianki, która jeszcze domyje te wszelkie zanieczyszczenia. Jeżeli chodzi natomiast o kolejny etap, to opcjonalnie możecie użyć hydrolatu, którego używaliście rano. On również już zacznie Was pielęgnować, przygotowywać tą skórę na wieczór.
A następnie obowiązkowo serum. O ile rano to jest w zależności jak wolicie, no to jednak na wieczór zdecydowanie serum powinniśmy użyć, żeby tą buzię wypielęgnować, żeby ona na wieczór nam się po prostu zregenerowała. A następnie wieczorny krem, który powinien zająć się naszą barierą hydrolipidową, czyli powinien być on nieco bardziej bogatym na przykład w ceramidy, bogatym m.in. w jakieś aminokwasy i tego typu rzeczy, jakieś kwasy tłuszczowe, także wszystkie te rzeczy, które nas natłuszczą, które odbudują naszą barierę hydrolipidową i ta skóra po prostu zacznie się regenerować. Natomiast jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, które możemy stosować, no to są oczywiście wszelkiego rodzaju maski algowe czy ta glinka czerwona, ale to oczywiście raz na jakiś czas. No i jeżeli chodzi o peelingi, to tylko i wyłącznie peelingi enzymatyczne. Nie używajmy peelingów ziarnistych, nie używajmy jakichś pocierania właśnie twarzy czy tych szczoteczek do takiego codziennego, zwłaszcza użytku, ponieważ to może naszą skórę po prostu podrażnić, a dodatkowo zaburzyć naszą barierę hydrolipidową, a tego byśmy nie chcieli. A jak sprawa wygląda, gdy idziemy do gabinetu kosmetycznego? Czy w ogóle jest jakiś zabieg dla nas, jeżeli mamy tak delikatną, tak wrażliwą, tak kruchą skórę, jaką jest cera naczyniowa? No, a oczywiście, że są tego typu zabiegi. Przede wszystkim są to oczywiście zabiegi pielęgnujące, które mają za zadanie, no tak naprawdę wzmocnić to, co robimy na co dzień w domu, czyli wszelkie zabiegi właśnie z tymi wszystkimi składnikami aktywnymi, o których mówiłam wcześniej, czy z witaminą C, czy z retinalem, czy z arniką, czy z rutyną, czy z wyciągiem z ruszczyka, z kasztanowca itd. Te wszystkie zabiegi, które dodatkowo są dla nas relaksem, są z kosmetyki białej. Możemy tutaj użyć dodatkowo peelingu kawitacyjnego, sonoforezy, która nieco głębiej wprowadzi te składniki aktywne do skóry. Ale też, tak jak wspomniałam, wszelkie zabiegi z wykorzystaniem witaminy C również jak najbardziej się sprawdzą. Maski algowe, maski glinkowe, jeżeli chodzi akurat o glinkę czerwoną, też jak najbardziej są ok. No ale dodatkowo też takie zabiegi z medycyny estetycznej, jak mezoterapia mikroigłowa czy igłowa, też wzmocnią naczynia i w ogóle całą skórę przebudują, zwłaszcza jeżeli chodzi o dermapen. Jest to fajny zabieg, dodatkowo składniki aktywne również jakieś do skóry są wprowadzane. Igłowa mezoterapia oczywiście też. Natomiast jeżeli chodzi o zamykanie naczynek, no to jakieś zabiegi laserowe, IPL-em, czy na przykład elektroliza, więc to jest taki troszeczkę późniejszy etap. Natomiast jeżeli chodzi o samą pielęgnację, no to raczej takie zabiegi wzmacniające to, co robimy po prostu na co dzień, plus właśnie te mezoterapie, które mogą również nam dodatkowo pomóc. Oczywiście nie zapominajmy również o eksfoliacji kwasami i w ogóle takich zabiegów kwasowych też jak najbardziej powinniśmy używać. Czyli to jest kwas laktobionowy, kwas azelejnowy czy gluconolaktion. Najczęściej znajdziemy pewnie kwas azelejnowy bądź laktobionowy. One są najczęściej w ofercie właśnie do cery naczyniowej, więc jak najbardziej taką kurację takim kwasem możemy sobie zrobić. Teraz jesień się zaczyna, więc jak najbardziej jest to dobry okres czasu. Więc tego typu zabiegi są dla Was, więc jak najbardziej każdy salon kosmetyczny, tak myślę, że większość przynajmniej salonów kosmetycznych taką ofertę dla cer naczyniowych na pewno ma, więc to nie jest tak, że macie tak delikatną skórę, że nic jakby tutaj dla Was nie jest odpowiednie, nie jest to prawdą. Natomiast rzeczywiście uważajcie na jakieś mocne zabiegi, właśnie jakieś mocno złuszczające, podrażniające, pod ciśnieniem, to też nie są zabiegi zdecydowanie dla Was, czy jakaś na przykład mikrodermabraza, która też mocno dosyć szoruje tą skórę, więc takie zabiegi jak najbardziej nie. Nie lubię wspominać o suplementacji, powiem szczerze, że jestem troszeczkę sceptycznie do tego nastawiona, ale są takie sytuacje, czy na przykład choroby, gdzie ta suplementacja jest potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o cerę naczyniową, to rzeczywiście niekiedy zaleca się suplementację między innymi witaminą C, czy na przykład ziele ruty, dziurawiec,
czy na przykład witamina PP, witamina B2. Tego typu rzeczy są zalecane właśnie do suplementacji, jeżeli chodzi o cerę naczyniową. Oczywiście odpowiednie odżywianie, dużo witaminy C w diecie, soki z cytryny, z grejpfruta. Takie rzeczy się zaleca, jeżeli chodzi o cerę naczyniową i rzeczywiście możemy to skonsultować z lekarzem i jak najbardziej sięgnąć po takie suplementy, zobaczyć, czy one dodatkowo nam nie pomogą, jeżeli na przykład nasza dieta nie jest odpowiednio wzbogacana. Ja uważam, że akurat większość rzeczy można tutaj wyprowadzić dietą, ale są oczywiście wyjątki i cera naczyniowa niekiedy będzie potrzebowała takiej dodatkowej suplementacji. A tymczasem myślę, że temat został póki co wyczerpany. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące cery naczyniowej, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja postaram się na to odpowiedzieć. Tymczasem trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie, na pewno nie przegapicie żadnych nowości. No i co? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!